W ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się o Ubisoftie. Jedni wieszczą tej firmie rychłe bankructwo, inni bronią, że jest to za duży gigant, który nie może upaść albo będzie ratowany wszystkim, czym tylko się da, aby stanąć z powrotem na nogi. No ale nie o Ubisoftie dzisiaj. Zamiast tego w tym kontekście przyjrzyjmy się 10 największym upadkom i bankructwom, jakie miały miejsce w świecie gamingu. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Na wstępie zaznaczę, jakie zasady wybrałem, umieszczając tutaj poszczególne firmy. Po pierwsze, wybrałem tylko tych, którzy nie byli studiem zależnym, tylko samodzielnym wydawcą lub producentem. Dlatego w rankingu nie znalazły się chociażby takie firmy jak Westwood, ponieważ był on zależny od elektroników, a po drugie w zestawieniu nie brałem pod uwagę upadku pojedynczych działów wielkich koncernów, jak na przykład konsolowy dział Segi lub LucasArts lub Disney Interactive, ponieważ aby takie studia mogły się znaleźć tutaj, to musiałby upaść cały Disney albo cała Sega, co się oczywiście nie stało. Więc mam nadzieję, że na tym przykładzie jest to jasne, czemu takie firmy nie znalazły się tutaj. I po trzecie, na tej liście znajdzie się kilka producentów, którzy zbankrutowali, ale po latach je odnowiono lub nazwa została przejęta przez inną firmę i ta zaczęła jej używać. Dlatego dla rzetelności materiału będę starał się przy każdym takim przypadku zaznaczać takie sytuacje, jednak sam moment niewypłacalności takiego giganta był dla mnie wystarczającym argumentem, aby umieścić go na tej liście. Nie przedłużając, zaczynamy topkę. Numer 10. Titus Interactive. Titus Interactive był francuskim wydawcą i deweloperem gier, posiadającym takie marki jak Hercules, Prehistoric, Crazy Cars oraz licencje na gry oparte na znanych IP, m.in. Superman czy Blues Brothers. W późniejszym okresie przejęli m.in. Interplay oraz mieli prawa do marki Fallout. Firma agresywnie inwestowała w przejęcia, zadłużając się ponad swoje możliwości produkcyjne. Produkcje Titusa były często krytykowane za niską jakość, a finansowe problemy Interplay dodatkowo pogrążyły firmę. W 2004 roku Titus ogłosił bankructwo. Numer 9. Interplay Entertainment. Interplay to legenda PC-ów. Twórcy i wydawcy takich marek jak Fallout, Baldur's Gate, Icewind Dale, Planetscape Torment, Earthworm Jim, Barsail, Wastelands oraz Descent. Innymi słowami, jeśli graliście w jakiegoś CRPG z lat 80. lub 90., w około 90% wypadków były to zapewne gry od Interplay. Oczywiście poza CRPG-ami w ich portfolio znajdziemy też inne gatunki, jak na przykład jeden z uznanych za protoplastów survival horroru Alone in the Dark z 1993 roku. Sam założyciel firmy, czyli Brian Fargo, to istna legenda game devu i pewnie prędzej czy później zrobimy o nim osobny film na tym kanale i o jego jakże ciekawej historii. Dajcie znać w komentarzach, czy interesowałby Was taki film. Dodatkowo można powiedzieć, że spod skrzydła Interplay wyszło z czasem wiele legendarnych studiów. W końcu BioWare czy Blizzard Entertainment, znani wtedy jeszcze jako Silicon and Synapsys, byli mocno związani z Interplay i z nimi wydali swoje pierwsze gry jak Lost Vikings, czy w wypadku BioWare pierwsze Baldury. Tutaj napomnę, że film o historii Blizzarda znajdziecie już na kanale, który podlinkowuję Wam w rogu tego filmu. Oprócz tego Interplay miało też liczne studia zależne. Tutaj najbardziej znanym jest Black Isle Studios, którego najważniejsi pracownicy po zamknięciu otworzyli własne studio, znane dzisiaj jako Obsidian Entertainment. I oczywiście, nawet jeśli z dzisiejszej perspektywy zarówno Obsidian, BioWare i Blizzard nie są w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o jakość ostatnich gier, tak nie odbierzemy im tego, że przez długie lata spod ich ręki wyszła masa fenomenalnych tytułów. Co doprowadziło do upadku? Złe zarządzanie finansami, przesadna liczba projektów, konflikty wewnętrzne oraz ogromne długi. Interplay pod koniec lat 90. mylnie uznało, że era PC-ów się kończy i teraz, jeśli chodzi o gry, to będą one powstawać tylko i wyłącznie na konsole. Wobec tego do tej pory znane marki wśród PC-ciarzy musiały znaleźć sobie nowy dom na obcym gruncie. I chociaż w ten sposób dostaliśmy parę ciekawych projektów jak Baldur's Gate Dark Alliance, tak była też masa krapów jak chociażby Fallout Brotherhood of Steel. Ostatnie lata tej firmy to istne kuriozum, ponieważ najpierw zostali przejęci częściowo przez Virgin Interactive i częściowo przez Titusa, a potem Titus całkowicie wykupił 100% udziałów Interplaya. Potem on sam zbankrutował i tym samym Interplay stało się ponownie niezależnym podmiotem, ale miało wtedy już takie długi skumulowane jeszcze po bankructwie Titusa, że oni by chyba już woleli skończyć jak ten Titus. Z czasem sprzedali prawa do Fallouta firmie Bethesda, by uniknąć upadku, potem nie przestrzegali zasad z tejże umowy i dalej udzielali licencję na Fallouta firmom trzecim.
Bethesda się wściekła, pozywając Interplay, a potem ich struktura praktycznie się rozpadła. Formalnie firma złożyła wniosek o upadłość, ale jest to na tyle zawiły temat, że pewnie zasługuje na jakiś osobny odcinek. Znalazłem jedynie informację, że sąd odrzucił wniosek o upadłość, więc w ten oto sposób do dziś Interplay jest niczym taka bezradna ameba. Z jednej strony żyje, ma tam jakieś prawa do marek sprzed 30 bądź 40 lat, ale nikt już w zasadzie nie chce wykupić i od tak sobie dryfują w takiej dziwacznej nicości. Numer 8. Freedio. Wielu z Was zna ich pewnie z Heroes of Might and Magic, jednak stali oni również za konsolą Freedio Interactive Multiplayer, a później działali jako wydawca gier. Ich najbardziej znane serie to Army Men oraz wspomniane uniwersum Might and Magic. Tutaj mam oczywiście na myśli nie tylko Heroesy, ale i RPG i liczne spin-offy tejże serii. Co doprowadziło do upadku? Konsola Freedio. A mianowicie to, że była zbyt droga, kosztowała około $700, co uniemożliwiało jej sukces. Gdy firma przerzuciła się na wydawanie gier, ich produkcje, szczególnie liczne odsłony Army Men, były krytykowane za niską jakość. Nadmierne cięcia kosztów i spadająca sprzedaż doprowadziły do bankructwa w 2003 roku. Co zaś tyczy się IP Might and Magic, to jak pewnie wiecie, odkupił je Ubisoft i tutaj ponownie jak z Blizzardem, o historii gier Might and Magic znajdziecie już filmy na kanale. Numer 7. THQ. THQ było jednym z największych światowych wydawnictw. Odpowiadali m.in. za Saints Row, Company of Heroes, Darksiders, Metro 2033, serię WWE, jeśli dobrze to wymawiam, Red Faction oraz liczne marki dziecięce. Tutaj mam na myśli te wszystkie gry na licencji seriali czy bajek Nickelodeona lub Pixara. Sama nazwa THQ to skrót od Toy Headquarters i wszystkie te gry na licencji znanych bajek z lat 2000-2010 w 90% wypadków albo należały do Disney Interactive, albo do wspomnianego THQ. Co doprowadziło do upadku? Katastrofalna inwestycja w sprzęt edukacyjny U-Draw, który zalegał w magazynach i wygenerował ponad $100 milionów strat. Do tego dochodziły liczne projekty niedokończone lub spóźnione, co pogłębiało długi. Inne czynniki, które wpływały na ten stan rzeczy, to przesyt rynku i gracze byli po prostu znudzeni kolejną i kolejną grą na licencji znanej bajki. Nie pomógł też tutaj kryzys finansowy z lat 2007-2008, który dodatkowo pogłębił dług firmy. W 2013 roku firma ogłosiła upadłość, a jej liczne IP rozsprzedawano. Na przykład Saints Row trafił do Deep Silver, Company of Heroes do Segi, Big Huge Games, które w tamtym czasie tworzyło Kingdoms of Amalur, zostało wykupione przez 38 Studios, a gra robiona przez Obsidian, czyli South Park Stick of Truth, został przejęty przez Ubisoft. I teraz pewnie większość z Was się zastanawia, zaraz Przemo, przecież THQ dalej istnieje. Cóż, tak i nie. Dzisiejsze THQ Nordic, które jest jednym z największych wydawców w Europie, to nie jest to samo THQ. W 2014 roku Embracer Group wykupił prawa do nazwy THQ, a 2 lata później zależny od nich austriacki Nordic Games został przemianowany na THQ Nordic i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Czasem firmy robią takie kombinacje alpejskie, nie pytajcie po co. Numer 6. Atari. Pierwotnie Atari tworzyło klasyki jak Pong, Asteroids, Centipede, a także kultową konsolę Atari 2600. Byli de facto pionierem, który stworzył i spopularyzował coś takiego, co dzisiaj nazywamy gamingiem. Mało tego, to właśnie w Atari Steve Jobs napisał jeden ze swoich pierwszych programów, czyli Breakout, a niedługo potem opuścił Atari i stworzył Apple'a. Innymi słowy, pokuszę się stwierdzeniem, że gdyby nie Atari, nie mielibyśmy gier i nie mielibyśmy iPhone'ów. Z czasem Atari zostało wykupione przez Warner Media i zyskało liczne licencje ze stajni Warner Bros. Z czasem pojawiły się dla Atari zagrożenia. Kilku zbuntowanych pracowników postanawia założyć pierwszą w historii niezależną firmę znaną dzisiaj jako Activision. Dlaczego się zbuntowali? Bo Atari nie chciało ich umieścić w kredytach gry. Temat jest niezwykle ciekawy, a szerzej omówiłem go w filmie poświęconym historii konsol Atari, do którego link macie teraz w rogu ekranu. Tam szczegółowo opisałem, jak to wyglądało, więc tutaj nie będę się nad tym rozdrabniał. W skrócie dla kontekstu, Activision wypuściło grę Pitfall, Atari zgłosiło to do sądu, Activision wygrało sprawę i rynek został otwarty na innych third-party deweloperów. Ta sytuacja doprowadziła do krachu rynku gier w 1983 roku, fatalne decyzje biznesowe i zalew słabych produkcji jak niesławne E.T. Samo Atari zostało porzucone i wydzielone z Warner Media jako osobny byt i miało ogromne problemy finansowe przez chaos organizacyjny, nieudane inwestycje online i słabą sprzedaż. I z czasem zostało wyparte przez Nintendo, Sega oraz PlayStation. Atari teoretycznie istnieje do dziś, ale podobnie jak w wypadku THQ, nastąpiło tutaj wykupienie nazwy i aktywów. Atari złożyło wniosek o upadłość, a w 2009 roku francuska firma Infogrames Entertainment przemianowało się na Atari i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś,
wypuszczając odświeżone wersje konsol i sam jestem w posiadaniu jednej z takich konsol i nie ukrywam, jako retroświr jestem z niej naprawdę zadowolony. Numer 5. Jawwood Entertainment. To był jeden z największych wydawców w Europie. Znany z serii Gothic, jako wydawca Piranha Bytes, Spellforce, Industry Giant. Jak wspomniałem, ich portfolio było popularne głównie w Europie. Niestety pomimo bogatego w tytuły portfolio i ekspansji na większość europejskich rynków, z komercyjnego punktu widzenia większość tych tytułów wychodziła ledwo na zero. Co doprowadziło do jej upadku? Wielokrotne problemy finansowe, naciski na studia skutkujące niedokończonymi projektami, tutaj na przykład tragiczny stan Gothica 3 na premierę się kłania, opóźnienia produkcyjne i spadek zaufania graczy. Firma kilka razy była ratowana inwestycjami, ale ostatecznie upadła w 2011 roku, zaś jej najważniejsze aktywa zostały sprzedane Nordic Group, czyli późniejszemu THQ Nordic, aby spłacić wierzycieli. Numer 4. Coleco. Coleco stworzyło konsolę ColecoVision, będącą jednym z najpopularniejszych systemów wczesnych lat 80. Pod kątem parametrów sprzęt był dużo bardziej zaawansowany niż u ich największego rywala Atari. Ich portfolio obejmowało także zabawki, w tym gigantyczny hit Cabbage Patch Kids. Firma została zniszczona przez krach rynku gier w 1983 roku, który zrujnował sprzedaż ColecoVision, a późniejsze inwestycje w kosztowne urządzenia komputerowe jak Adam Computer okazały się finansową katastrofą. W 1988 roku Coleco ogłosiło bankructwo. Numer 3. Telltale Games. Mistrzowie gier epizodycznych, odpowiedzialni za The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from Borderlands, Batman The Telltale Series, The Walking Dead, The Final Season i wcześniejsze humorystyczne jak Sam & Max. Co doprowadziło do ich upadku? Przede wszystkim przesyt rynku i brak innowacji. Model produkcyjny był oparty na przestarzałym silniku, firma miała nadmiar licencji, presja tworzenia wielu projektów naraz, a także toksyczna kultura pracy sprawiły, że Telltale było zależne od gigantycznych kosztów licencyjnych. A gdy kilka projektów zostało anulowanych, zabrakło gotówki. Telltale zamknęło się w 2018 roku i choć marka została po paru latach częściowo wskrzeszona przez inne studio, to do tej pory nie odzyskało swojego dawnego blasku. Numer 2. 38 Studios. 38 Studios, założone w 2006 roku przez gwiazdę baseballu Kurta Schillinga, było studiem tworzącym gry fantasy w oparciu o duże ambicje i znane nazwiska. Ich największym wydanym tytułem była Kingdom of Amalur Reckoning z 2012 roku, zrobiona we współpracy z Big Huge Games. Projektowali również oni ogromne MMO pod roboczą nazwą Project Copernicus. Świat Amalur współtworzyli m.in. pisarz fantasy R.A. Salvatore, komiksowy artysta Todd McFarlane oraz Schilling finansujący projekt własnymi pieniędzmi. Kingdoms of Amalur otrzymało dobre recenzje, a świat Amalur miał być fundamentem rozbudowanego multimedialnego uniwersum. Upadek 38 Studios to jedna z najgłośniejszych i najbardziej burzliwych bankructw w branży gier. Projekt Copernicus był kolosalnie ambitny. Pełnoprawne MMO klasy AAA kosztujące dziesiątki milionów dolarów. Studio spalało środki znacznie szybciej niż było w stanie je wygenerować. Studio otrzymało też olbrzymią pożyczkę od stanowego ekonomicznego funduszu Rhode Island Economic Development Corp, przez co w zamian przenieśli swoją siedzibę na Rhode Island właśnie, obiecując stworzenie setek miejsc pracy. Gdy się jednak okazało, że studio nie jest w stanie spłacić rat, zaczęły się poważne problemy polityczne i medialne. Kingdoms of Amalur sprzedało się dobrze, ale za mało. Gra sprzedała się w ponad milionach egzemplarzy, jednak kosztowała ogromne pieniądze, zysk nie pokrywał nawet pierwszych rat pożyczki, a inwestorzy oczekiwali natychmiastowego zwrotu. W 2012 roku 38 Studios nie miało już środków na wypłaty. Z dnia na dzień firma została zamknięta, a pracownicy zwolnieni bez wynagrodzeń i bez opłaconych świadczeń. Temat 38 Studios jest niezwykle ciekawy i historia tej firmy została już opowiedziana na kanale, także tutaj również zachęcam do nadrobienia tego materiału. Numer 1. 3D Realms. Twórcy kultowego Duke Nukema, prekursorzy FPS-ów, a także wydawcy lub partnerzy projektów jak Max Payne, pierwsze wersje Preya czy Shadow Warrior. Przez lata byli legendą sceny PC i strzelanek. Co doprowadziło do ich upadku? Największym problemem była niekończąca się produkcja Duke Nukem Forever. Projekt trwający ponad 14 lat. Przepalanie budżetu, zmiany silnika, nieustanne rebooty i brak kierunku sprawiły, że firma popadła w poważne długi. Firma ogłosiła upadłość, a niedługo potem kilku byłych pracowników postawiło sobie za pół honoru, aby doprowadzić do końca tego potworka. Mniej więcej wtedy prawo do marki przejęło Gearbox i to oni byli odpowiedzialni za wydanie gry. 3D Realms praktycznie się rozpadło, po wielu latach zostali oni jednak reaktywowani przez założycieli Apogee Software, z którego zostało za swego czasu wydzielone 3D Realms. Dzisiaj to studio zajmuje się przede wszystkim wydawaniem gier indie, głównie boomer shooterów. Nie ukrywam, robiąc tę topkę trochę się naszukałem, żeby wybrać chociaż te 10 spektakularnych upadków. Czy za jakiś czas na tej liście umieścimy Ubisoft? Czas pokaże. Myślę, że temat upadłych, znanych i lubianych firm jest dosyć ciekawy, także
Dajcie znać, czy na przykład interesowałby Was również taki mniej restrykcyjny ranking, w którym powiedziałbym o na przykład firmach zależnych lub całych oddziałach, jak wspomniane na początku Westwood, konsole Segi lub LucasArts. Jeśli dotarłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję za uwagę oraz zachęcam do zostawienia suba na kanale, łapki w górę i jakiegokolwiek komentarza dla lepszego pozycjonowania tego filmu. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.